start. Instalacja odczytu cyfrowego firmy Himsen. Znaczy mamy ten jeden odczyt już od może 3 lat. Nie mieliśmy z nim żadnego problemu. Zainstalowany on jest tak, w taki sposób, ale zaraz pokażę na drugą tokarkę. My to stawimy, jak jest na drugiej maszynie. To jest zainstalowane tak. Ta obudowa trzyma się tylko na kleju, czyli silikon to jest. I tam, no tam nie widać prawie nic. Tu jest. Już wszystko brudne oczywiście, już silno pracuje i działa wszystko dobrze. Jest do 5 mikron, czyli 5 mikron, jak dajesz na średnicę, no to jest oczywiście 1/100. Do 1/100 niby jest dobrze. Pokażę, jak instalujemy my na tą maszynę. Tak, zrobiliśmy tu 2 otwory. Jeden, a tu właśnie drugi. Zamocowali, przyjechali z zegarem po górnej stronie i oczywiście z boku. Dołożyłem ja tu jedną dychę podkładkę, dlatego żeby ono stało równo. Tak, po górnej stronie oczywiście można było ustawić po prostu śrubami. Odkręcę śrubę, oczywiście pukać potem nie można. Odkręcę śruby i tak ręką lekko się przesuwasz. Ustawiliśmy to równo. To jest 300 mm. Różnica jest tam koło setki może, czyli prawie nie ma, prawie jest na zero. Znaczy tak, sama się liniała ta rusza, to stoi na miejscu. Na początku chcieliśmy zrobić to tak, w taki sposób, żeby tu zamocować śrubki i przykręcić, ale wtedy byś ta obudowa nam nie stała tu. Zrobili my to inaczej. Zrobili otwór w dół, wstawili tu śrubkę, wstawiasz śrubki, regulujesz wysokość, tak żeby ta i ta strona oczywiście stała równo. Później z dołu stoją takie 2 nakrętki, widać? 2 nakrętki i oczywiście jedną nakrętkę kontrolujesz dolną część, drugą nakrętkę kontrolujesz górną część i wszystko. I to stoi mocno. To jest ta druga prowadnica. Druga prowadnica na początku zrobiliśmy tu otwór jeden, a tu otwór drugi w tym miejscu. Oczywiście ta powierzchnia jest serowa, ona jest pod lewej i ona jest nierówna. Czyli to jest nieprawidłowo, zdjęliśmy to. I właśnie ta powierzchnia niby jest przefrezowana po całości aż dotąd. O, tu nawet widać. Wyszkrobaliśmy lakier dokładnie w tym miejscu, kawałeczek tu i kawałeczek z tamtej strony. Przykręcili tu śrubki, tam oczywiście z tamtej strony dali podkładkę, do tego żeby ta część się nie opierała o tą płaszczyznę. Podkładka jest około 2 mm. Wstawiamy tu kątownik. Widać, że ten kątownik jest trochę dłuższy. Zaraz przefryzuję ten kątownik. Już narysowałem sobie linię, dokąd to trzeba przefryzować. Fryzować nie trzeba dokładnie, dlatego że ten kątownik tu widać takie fasolki i on się reguluje w dół, w górę. Właśnie to przefryzuję. Zrobię tu 2 gwinty, szóstki, no bo tu te fasolki jest 6 parę tam milimetrów szerokość. Tu z góry mamy już, widać, że 2 gwinty, nie wiem które, ale to nie jest ważne, że te 2 gwinty będą gdzieś tu, czyli tu zrobię 2 otwory i przykręcę 2 śruby tam do góry i wyjdzie to w taki sposób. Dlaczego dokładnie w taki? Przecież można od razu tu, bo tu na przykład stoją 2 śruby, można od razu wprost tak 2 śruby, ale nie można, dlatego że tu stanie ta obudowa, ale ta obudowa oczywiście stanie niżej i przykrywa te śruby. Można oczywiście to skasować, żeby dało się wkręcić te śruby, ale jak ścieka woda,
to woda nie może być na poziomie tego czujnika. Dlaczego ten czujnik tu jest właśnie wysoko, tak? Wyżej niż ta średnica, bo się woda tak spływa i ona spływa na dół. Bo jak woda spłynie do tej samej wielkości, to woda ma taką opcję, żeby podnosić się sama do góry. Żeby właśnie ta się woda nie podnosiła. I tu zrobione tak samo. To jest niżej, dlatego żeby woda niżej tu spływała i na przykład powiedzmy na tej powierzchni ona się będzie zbierała ta woda, a później się stąd skapuje w dół. Właśnie chciałem jeszcze dodatkowo pokazać jak można powiedzmy zrobić. Tu widać, że to jest teraz to jest na minusie, to jest na plusie, ale było takie, że na przykład masz średnicę o tu 6 mm, tak? I masz ją cały czas na minusie. Pokażę później jak tą średnicę przerobić tak, żeby ona pokazywała, jak masz średnicę, to pokazuje normalnie na plusie. I pokażę jak zrobić tu, żeby była średnica. Bo ono jak przychodzi tak, jak tylko kupujesz, tu jest promień napisany. Czyli jak 15, to masz średnicę 30. I pokażę w ustawieniach jak to zmienić. Ale to trochę później. Na początku muszę to zainstalować to wszystko całkiem. Postawię to, oczywiście pokażę jak to końcowo to wygląda. No i później tam leży, zaraz pokażę. To właśnie leży ten nowy czytnik. On jest taki sam, identyczny tam do tego. Czyli na dwie osi. Mamy jeszcze czytnik do tokarki, czy do frezarki. Do frezarki jest oczywiście na 3 osi czytnik taki. To jest inna firma, ale to jest japoński. To jest normalny chiński. Wzięliśmy jego pierwszy raz 3 lata na próbę tamtemu i jest bardzo dobry. Czyli normalnie można używać. Oczywiście dodam link do niego, gdzie go można kupić. Długości wybieraliśmy co do, nie wiem, tam co do 100 mm, bo my to zmierzyliśmy tam 200 ileś tam było, kupiliśmy 300 mm. Oczywiście ono musi być trochę dłuższe. Nie może być tak, żeby na zero było. Jak macie na przykład 250 mm długość przesuwu całkiem jednej osi, to nie można stawić 250, trzeba kupować 300, żeby po 25 mm na stronę jeszcze zostawało. Bo to przecież czasami coś się bywa w końcu. W komplekcie jeszcze taka osłona jest. Ona nie jest potrzebna. Później jeszcze kabel zasilający. Co jeszcze dużo różnych takich mocowań, śrubek niepotrzebnych po prostu, bo tak jest, kurde, jak jest ta śruba piątka, otwór jest 6,3. Ta śruba się tak chodzi. Oczywiście ten sam komputerek musi być zainstalowany po prawej stronie maszyny. No, czyli to jest mój taki pomysł, bo po lewej stronie maszyny nie może, dlatego że jak stoisz, przecież nie będziesz stał przy wrzecionie na równo, tak? Bo wióry lecą, woda i wszystko. A jak chcesz coś przestawić, było tak czasami, że na przykład podjeżdżasz, jest wrzeciono włączone, podjeżdżasz, dotykasz nożem, tak? I chcesz wyzerować, tak? Tu jest naciskasz zerowanie. Chcesz nacisnąć, no nie będziesz tak, kurde, rękę przez to wrzeciono i naciskał w to 0, 0. I dlatego stawimy to po prawej stronie. Tu już gdzieś w tym miejscu to muszę stać. Tu tak sobie naciskasz, zerujesz tam. Tak to wygląda. Później w tą stronę odetniemy. I to się przymocuje tylko na silikon. Na tamtej maszynie powiem, że 3 lata stoi to na silikonie, bez żadnych śrubek i to się trzyma. Silikon się daje tu, dookoła, tu zakrywa czymś. Nie wiem, tu są takie niby oryginalne plastikowe wstawki, ale jak dla mnie oni się nie nadają. Po prostu zakrywa jakąś blachą, można ją na przykład przyspawać, można przelutować ją i tylko na silikon dookoła. I tu oczywiście muszę tak trochę w dół to robić. Czyli w dół, stąd aż do samego dołu, żeby prawie docierało do tego. Bo jak woda cieknie, żeby ona tu normalnie spływała. I tak to wygląda. Z boku przykręcony jest ten kątownik, gdzie i tak w górę. Postawiłem sobie czujnik, no bo czasami się jak przykręcę to, ono się odpycha tą listwę, a listwa się nie może odpychać. Trzymaj to sztywniej. No trzymam.
Jak to mi lata i nie mogę ładnie docisnąć tego silikonu. No jest z tamtej strony. Daj jeszcze tu. Na końcu. Tu. Tu? No. Po co tu? No bo to się dochodzi do tego, do maszyny. Tutaj to się zaraz silikonuje. No dobrze, no to dawaj silikonem wtedy, to? Tu, taką całą linię. To też? To nie. Nie. No zaraz to przykładamy i przyciskamy. Tak, żeby wejść do ustawień, musimy to obrócić. Z tyłu właśnie wyłącznik. Wyłączamy to całkiem. Później włączamy i przy włączeniu przyciskamy kropeczkę. Tak, weszliśmy do ustawień. Właśnie do góry, do dołu tu jest przyłączenie tych ustawień. Tu pokazuje właśnie jakie ustawienia mamy na razie. I tak, Direct. To jest ustawienia kierunku, czyli mamy powiedzmy tu 0, tak? W tą stronę idzie plus, a od 0, a w tą stronę idzie minus. I to właśnie można odwrócić. I tak, u mnie jest odwrócona na przykład X. Żeby odwrócić, naciskamy na przykład X. Wyskakuje 0, to jest wtedy kierunek odwrócony. Albo po Y. Tak, następne jest R or D, czyli promień albo średnica. No. I właśnie u mnie jest ustawione na X, że pokazuje średnicę. Żeby pokazało promień, jest 0. Żeby pokazało średnicę, jest 1. Czyli ono bierze te znaczenie i dzieli przez 2. No na pewno to jest wszystko, co z tych ustawień jest potrzebne do tokarki. Żeby przyjąć ustawienie, musimy nacisnąć Enter, a później, żeby wyjść z tych ustawień, musimy nacisnąć kropeczkę. Zakładamy ten prowadnik do kabli. Właśnie chcieliśmy ją założyć tu, w tym miejscu, żeby on tak był, ale niestety tak nie da rady, bo on musi wejść tam dalej, a on nie wchodzi. I wymyśliliśmy następnie, że wejdzie do środka, a tu się tak, na dwie śrubki i te przewody wejdą tu. Tak to stanie. A później pod koniec zostanie tyle mało miejsca. Weźmiemy takie małe uchwyciki. Tu przykręcimy i będzie dobrze. No i tak to mamy już wszystko zamocowane. Tu też 3 takich mocowania stoją. A no Łukasz, pojedź w tą stronę. No i super. Dodatkowo jeszcze tu w tym miejscu stoi opór. Tam jego widać, jak on się oprzy, żeby konik nie zawadził o tą prowadnicę. To jest ten opór dla tego. No, widać, że on opiera teraz. I tak, to przykręciliśmy taki kątowniczek. Ten kątownik jest do tej lampy. Dlatego, że lampa wcześniej stała w tym miejscu, a to ona nie może stać, bo to przeszkadza. Ona się przesuwa aż tu do samego końca. I nie ma miejsca do tej lampy. To lampę przykręciliśmy tu. Jest taki przewód, on już jest poharatany. Myślimy już o wymianie tego przewodu i założeniu jego do właśnie tego kanału. Przewód pójdzie przez ten kanał i tu właśnie wyjdzie. No i Państwo, czekam na Wasze opinie, co tu można ulepszyć. Jak ja tylko powiedziałem o wymianie tego przewodu, już jego wymieniliśmy. Wstawiliśmy do tego kanału. Też wszystko jest zamocowane. W porządku.